Unia już zadecydowała, nigdzie nie pojedziesz. Wyobraź sobie, wsiadasz do auta, odpalasz silnik, wszystko wygląda normalnie. Jedziesz na stację, podjeżdżasz pod dystrybutor, wyciągasz kartę, przykładasz, klik, cisza, transakcja odrzucona. Patrzysz jeszcze raz, masz pieniądze, saldo się zgadza, ale pojawia się komunikat. Limit zużycia paliwa został przekroczony. Nie możesz zatankować. Nie dlatego, że nie masz pieniędzy, tylko dlatego, że system może w pewnych sytuacjach ograniczyć tobie dostęp. Brzmi absurdalnie. Jeszcze niedawno absurdalne było to, że nie możesz wyjść z domu, że nie możesz pracować, że ktoś decyduje, gdzie możesz iść, a gdzie nie. A jednak to się wydarzyło. I przypomnij sobie, to było jeszcze całkiem niedawno. Kiedy nie mogłeś wyjść z domu bez powodu, kiedy policja sprawdzała, gdzie idziesz, kiedy granice zostały zamknięte z dnia na dzień, kiedy ludzie nie mogli polecieć do pracy, nie mogli odwiedzić rodziny, nie mogli normalnie funkcjonować, kiedy restauracje zostały zamknięte, firmy zatrzymane, a ludzie zamknięci w swoich mieszkaniach, kiedy, żeby wejść do niektórych miejsc, trzeba było spełniać konkretne warunki. I wtedy większość ludzi mówiła, to tylko chwilowe, to dla bezpieczeństwa, to zaraz się skończy. A jednak system pokazał coś bardzo ważnego, że może w bardzo krótkim czasie zmienić zasady życia miliardów ludzi. Kiedy mówię pandemia 2.0, nie mówię o wirusie, mówię o czymś znacznie cichszym i znacznie bardziej niebezpiecznym. O świecie, w którym nie zamykają cię w domu, ale sprawiają, że nie możesz się poruszać. Nie zabierają ci pieniędzy, ale wpływają na to, na co możesz je wydawać. Nie mówią zakaz, a system i tak mówi nie. A teraz najważniejsze. To nie są już tylko domysły, bo jeśli spojrzysz na to, co dzieje się teraz na świecie, widzisz coraz większe napięcia, widzisz konflikty, widzisz wojny i widzisz jeszcze coś. Problemy z surowcami, problemy z energią, problemy z ropą. Bo kiedy pojawia się konflikt, pierwszą rzeczą, która się zmienia, jest dostęp do energii i dostęp do paliwa. I to już się dzieje. W różnych częściach świata ceny rosną, dostęp się zmienia, a system zaczyna reagować. I właśnie w tym czasie pojawiają się konkretne komunikaty na poziomie europejskim. Włodarze Unii Europejskiej mówią, żeby przygotować się na długotrwały kryzys. Pojawiają się zalecenia, ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie mobilności, przygotowanie gospodarstw domowych na sytuacje kryzysowe, budowanie zapasów. To jeszcze nie jest zakaz, ale to bardzo ważny i wyraźny sygnał kierunku, w którym to idzie. A teraz zatrzymaj się na chwilę, bo to jest moment, który większość ludzi przegapi. To nie jest reakcja na jeden problem. To wygląda bardziej jak przygotowanie na coś, co może potrwać dłużej. Bo jeśli spojrzysz na to szerzej, to nie wygląda jak pojedyncza decyzja. To wygląda jak przygotowanie systemu na scenariusz, w którym zasoby będą zarządzane bardziej niż wcześniej. Energia, paliwo, mobilność. I właśnie to zaczyna się pojawiać w oficjalnych komunikatach. Bo jeśli pracujesz z domu, nie jeździsz. Jeśli nie jeździsz, nie zużywasz paliwa. Jeśli nie zużywasz paliwa, system ma mniej problemów, ale ty masz mniej swobody. I to jest moment, w którym wszystko zaczyna się łączyć. Bo nie trzeba niczego zabierać. Wystarczy zmienić sposób działania. Powoli, systemowo. Tak, żebyś nawet nie zauważył. Kiedyś zaczynasz nie mieć wyboru. Bo dzisiaj świat nie potrzebuje już zamykać ludzi siłą. Wystarczy wpływać na zasoby, energię, paliwo, pieniądze. Tak jak wcześniej wpływano na przemieszczanie się i na dostęp do pracy, na dostęp do miejsc. Tak teraz można wpływać na coś jeszcze prostszego, na dostęp do paliwa. Bo jeśli masz wpływ na paliwo, masz wpływ na to, gdzie możesz pojechać. Jeśli masz wpływ na energię, masz wpływ na to, jak żyjesz.
Jeśli masz wpływ na system finansowy, masz wpływ na codzienne decyzje. Wyobraź sobie świat, w którym Twoje zużycie paliwa jest analizowane, Twoje rachunki energii są monitorowane, Twoje wydatki są cyfrowe i widoczne i w pewnym momencie pojawiają się limity. Nie jako kara, jako system. Nie ma zakazu, nie ma policji, nie ma blokady na ulicy. Jest tylko komunikat, transakcja odrzucona. I nagle okazuje się, że nie możesz zatankować, nie możesz kupić biletu, nie możesz pojechać dalej. To nie jest kontrola siłą, to jest kontrola przez system. Cicha, niewidoczna, ale realna. I teraz najważniejsze pytanie. Co zrobisz, jeśli pewnego dnia Twój dostęp do pieniędzy będzie tylko iluzją? Bo prawda jest taka, to nie są Twoje pieniądze, to cyfry w systemie, a system może je ograniczyć, zablokować albo zmienić zasady. I teraz coś, o czym mało kto mówi. Jeśli każda Twoja transakcja przechodzi przez jeden system, ten system widzi wszystko i w pewnych sytuacjach może mieć wpływ na to, co możesz zrobić. Dlatego coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie, czy mam alternatywę, czy mogę zapłacić inaczej, czy mam dostęp do środków poza jednym systemem, bo jeśli nie, to jesteś całkowicie zależny. I właśnie dlatego coraz więcej ludzi zaczyna korzystać z alternatywnych systemów finansowych, takich, które nie są bezpośrednio kontrolowane przez jeden centralny mechanizm, na przykład giełdy kryptowalut, gdy masz realny dostęp do swoich środków i możesz nimi zarządzać niezależnie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa w praktyce, sprawdź platformę BinX, link masz w opisie. To jedno z miejsc, gdzie możesz kupić bitcoina, ETF-y na złoto zabezpieczone w prawdziwym metalu i mieć część swoich środków poza tradycyjnym systemem. To nie jest porada, to jest opcja, bo jeśli masz tylko jedną drogę, wystarczy, że ktoś ją zamknie. Dlatego najwięksi gracze nie trzymają wszystkiego w jednym miejscu. Oni dywersyfikują złoto, bitcoin, gotówka, bo w świecie, gdzie dostęp ma zasady, alternatywy przestają być opcją, zaczynają być koniecznością, bo kiedy system zaczyna kontrolować dostęp, liczy się jedno, czy masz wybór, bo jeśli masz tylko jedną drogę, wystarczy, że ktoś ją zamknie, a jeśli masz kilka, zawsze znajdziesz wyjście. Dlatego powstał Portfel 33, nie jako teoria, ale jako odpowiedź. Jedna część poza systemem cyfrowym, jedna część odporna na inflację, jedna część płynna na teraz, gotówka. To nie chodzi o strach, chodzi o przygotowanie, bo kiedy pojawia się kryzys, wojna, problemy z energią i ograniczenia zasobów, najbardziej cierpią ci, którzy nie mają alternatywy. Pandemia 2.0 nie zamknie cię w domu. Ona sprawi, że nie będziesz miał dokąd jechać i wtedy zrozumiesz, że prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie system przestaje mieć nad tobą pełną kontrolę. Kryptofamilia już to rozumie. Pytanie brzmi, czy ty zdążysz?